Oto dwutomowe dzieło Zygmunta Kaczkowskiego zatytułowane Kobieta w Polsce. Studium historyczno-obyczajowe. Opublikowana w 1895 roku w Petersburgu książka stanowiła ciekawą próbę podjęcia opisu roli kobiety w dziejach polskiego społeczeństwa. Dziś określilibyśmy to dziełem z zakresu historii kultury, której wzorcowe opracowania dali Huizinga, Le Goff, Brodel czy Elias. Trzeba zaznaczyć, że Kaczkowski jest w swojej książce jeszcze nieco naiwny w jej ujmowaniu, ale jest to ciekawy zbiór opowieści o polskich kobietach, zarówno tych historycznych, jak i będących ich wyobrażeniowymi ideałami. Kaczkowski, ciekawa, acz dwuznaczna postać, był działaczem politycznym, powieściopisarzem, publicystą, a w ostatnich dekadach życia także finansistą. Uczestniczył w rewolucji krakowskiej 1846 roku, za co władze zaborcze skazały go na śmierć. Uwolniony został dzięki presji opinii publicznej. Brał udział w konspiracji powstańczej 1860 roku, za co znowu był więziony w latach 1861-62. Zapewne złamany podczas śledztwa od 1862 do 1863 roku działał w Wiedniu i Paryżu jako konfident austriacki w środowiskach emigracyjnych. Po zdemaskowaniu został skazany w 1864 roku przez tajny sąd obywatelski na banicję. Osiadł we Francji, zyskując rozgłos i majątek jako finansista. W swych powieściach był przeciwnikiem romantycznych spisków i rzecznikiem pracy organicznej. Napisał m.in. Wnuczęta, bajronistę, był też piewcą heroicznej przeszłości Polski. Napisał książkę Olbrachtowi rycerze. Zaś w cyklu powieści Ostatni z Nieczujów przedstawił epicką panoramę życia szlachty sanockiej w drugiej połowie XVIII wieku. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów książki i inne obiekty polskie do 1945 roku, kobiety, feminizm, obyczajowość oraz historia